Zatrzymałem się na chwilę, kupuję sobie pizzę i jadę w dalszą drogę. Domino's Pizza, pierwsze Domino's w Australii. To jest mój mały, słodki Suzuki Jimny. Jest bardzo sympatyczny. W środku ma nawigację, to znaczy ma CarPlay, wszystko jest ładne. Takie, ja miałem kiedyś na Bali taki stary Suzuki Jimny, nawet nie miał wspomagania kierownicy, jak się tym strasznie jeździło. To było ciężko w ogóle skręcać na parkingu. A ten ma wszystko, jest nowiutki, ma klimę automatyczną. Jest nawet chyba lepszy od tej drugiej Toyoty, co nam zamienili, bo tam była ręczna klima. I ma wszystkie sterowanie w kierownicy, wszystkie głośność, zmiana muzyki, no to jest wiadomo jak dla mnie bardzo ważne. Jest malutki, ma jedne tylko parę drzwi, z tyłu bagażnik. O, wygląda jak taka miniaturowa wersja tego Jeepa Wranglera, którego mieliśmy. Nawet nie wiem, czy to teraz już ta sama firma nie robi. Może tak, może nie. O, tutaj mam wszystkie moje bambetle. Clearly jest to samochód dla jednej osoby w moim przypadku. No, ale jest bardzo fajny. Dzisiaj będę spał w nim. I jutro chyba też. Tu jak widzicie, nadaję do Was z miasta, które się jak nazywa? Proszę bardzo. Humpty Doo. Nie wiem czy to widać tutaj, ale powinno być widać. Humpty Doo. Humpty Doo to jest takie miasto, które jest pod Darwin. I Humpty Doo to jest po angielsku takie dziecinne wyrażenie, które oznacza coś takiego głupkowatego trochę, sratatata albo terefere, o, i tak się nazywa to miasto. I tutaj właśnie nie odmówiłem sobie przyjemności, żeby sfotografować się i sfilmować na tle tej tablicy. O, tutaj lepiej widać, na telefonie widzę lepiej, na ekranie. Także tak wygląda Humpty Doo. Więc Humpty Doo to jest tak naprawdę przedmieście Darwin. Wcześniej była tu farma, na której hodowano bydło. Próbowano też tu kiedyś hodować ryż, ale to się nie udało, więc może stąd ta nazwa. Ale mówi się też, że nazwa może pochodzić od nazw nadawanych poszczególnym symbolom alfabetu Morsa, kiedy jedyną drogą komunikacji był tu telegraf. I pierwotnie być może ta nazwa brzmiała Humpty Doo. W każdym razie jest to śmieszne, o śmiesznej nazwie, podobno trochę osobliwe, ale przedmieście Darwin. Natomiast tu za mną, nie wiem czy widzicie, jest taki wielki krokodyl. I ten krokodyl został zbudowany x lat temu za niebagatelną sumę $137 000 z włókna szklanego. I on jest nawiązaniem, takim przyczynkiem Northern Territory, które jest znane z krokodyli. Tutaj wszędzie wszystkie pamiątki są z krokodylami. Magnesy, pocztówki, koszulki, wszystko co chcecie. Jest nawiązaniem do zwycięstwa Australii w Pucharze Ameryki w żeglarstwie w 1983 roku. Wtedy symbolem zwycięstwa Australii był taki boksujący kangur. A teraz mamy tutaj boksującego krokodyla. O, wielki jest, 13 metrów ma. No, bydle. Ale z tymi palemkami to robi fajne wrażenie, muszę przyznać. Ludzie się tu zatrzymują, robią zdjęcia. Żeby zaraz ktoś tu nie przyjechał, bo tu stacja benzynowa. No ale ogólnie jest bardzo fajnie to.
drodze całkiem fajny bar jak z westernu, taki po prostu salon i mają ciekawie oznaczone toalety. Mają też żywego krokodyla w terrarium, także no to jest prawdziwie dziki zachód, dzika północ w sumie. No, wygląda wrednie, trzeba przyznać. No powiem wam, że chwilę mi zajęło, zanim znalazłem, jak się otwiera wlew paliwa w tym samochodzie, bo po prostu jest on dobrze ukryty, tak jak i przyciski otwierania okien. Jeszcze co jest zabawniejsze, to to, że jest tu nawet taki takie coś, fuel cap, które strzałka wskazuje na coś tu w rodzaju na drzwiach, ale nic bardziej mylnego, bo trzeba podnieść dywanik. No i tu jest, pod dywanikiem. Straszny burdel, chwilę mi się męczyłem. No jest tu tropikalnie, trzeba przyznać. Zatrzymałem się w centrum turystycznym, pani dała mi mapy, broszurki, powiedziała, że co mi ulżyło trochę, że moim samochodem mogę spokojnie dojechać do Jim Falls, do wodospadów, do których chcę dojechać. Ewentualnie potem trzeba strumień przebyć do wodospadów następnych, Twin Falls, takie 2 wodospady. Może zrobię, może nie, pani mówi, że głębokość może być strumienia nawet pół metra. To jest trochę problematyczne w tym układzie, bo samochód mój ma podobno głębokość brodzenia do 30 cm, więc to jest trochę słabe, chociaż patrzę na niego i wydaje mi się, że to powinno być więcej. Moim zdaniem od tego progu do podłogi powinno być ze 30, a tak do... no ale pół metra to on by nie dał rady chyba. Panie i panowie, godzina prawdy. Wjeżdżamy na drogę do Jim Falls. No i zobaczmy, czy tą drogę da się zrobić bez napędu na 4 koła, bo moim zdaniem się da. Moim zdaniem ona jest pewnie mniej hardkorowa niż do Bungle Bungle droga. Widzę, że są takie bruzdy na drodze poprzeczne. To jest ok. Do tego nie trzeba mieć ani prześwitu, ani twardego samochodu. Wystarczy wolno jechać. Zobaczymy, a może nawet osobówką by się dodało. Zobaczymy, jaka będzie droga. Ale telepie! Temperatura jeszcze wzrosła. Droga jest dosyć nierówna, ale na razie jest kompletnie przejezdna dla każdego normalnego samochodu. Ewentualnie można opony trochę wypuścić z nich powietrze, żeby jechało się trochę bardziej komfortowo, ale nic nadzwyczajnego.
Napisali, że trzeba włączyć napęd na 4 koła. Zobaczymy. To ostatnie 7 km do parkingu. Faktycznie droga jest trochę bardziej kręta, wyboista, ale w sumie jedzie się ok, tylko wolniej. Jest trochę piasku, ale nie jest głęboki. Moim zdaniem tu naprawdę nie potrzeba na razie napędu na 4 koła. No i trzeba uważać na krokodyle. Doszedłem, teraz muszę się szybko tam przemieścić, bo niedługo będzie. Krokodyle mogą tutaj być. Zredukowali ich prawdopodobieństwo, ale krokodyl nie robi sobie nic z tej redukcji, jak widać. Więc mogą być niewykryte i się tutaj pojawić. A jak się tu pojawią, to niedobrze, bo są bardzo agresywne. Szczególnie te słonowodne. No dojechałem i idę szybko do wodospadów, bo jest późno, już niedługo zajdzie słońce. No a co do tej drogi tutaj, no jest upierdliwa, ale zrobiłem całość na normalnym napędzie na 2 koła. Miejscami jest taka bruzda w środek drogi między kolejnami. Oczywiście, być może tam przydałoby się jeszcze troszkę prześwit, tak jak ja mam. Ale moim zdaniem, no i są mocne kamloty miejscami, więc trzeba mieć dobre opony i mocne zawieszenie. Ale jeśli nie osobówką, to da się tu wjechać każdym SUV-em. Bez problemu. Jest trochę piasku po drodze, ale to jest taki piasek niegłęboki. Może 2 odcinki po 1 metr i dalej spoko. Także nie dajcie sobie wcisnąć kitu. Ja wypożyczyłem za duże pieniądze terenówkę, żebyście wy nie musieli. Zwykły SUV spokojnie wystarczy. A do wody tutaj wchodzicie nie powinno, bo podobno są te wredne krokodyle różańcowe, słonowodne bydlaki. Więc nie będę wchodził do wody. O, to moja recepta. Droga jest w dosyć fatalnym stanie. Tutaj taka no jest trudna. O, tutaj rzeka nawet jest. Pewnie tu są te wszystkie krokodyle, na które trzeba tak uważać. O, tu rzeka. Proszę. Więc droga jest w dosyć fatalnym stanie, ale jeśli chodzi o szlak, to jest super dobrze oznaczony. Są co chwila takie strzałeczki, więc widać, że to jest pierwszorzędna atrakcja dla wszystkich tutaj odwiedzających ten park i no ostrzegają, że oczywiście trzeba mieć bardzo twardy samochód, ale nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to, wystarczy tutaj zwykły SUV, a nawet jakaś twardsza osobówka typu Subaru Forester. Także luz. Po tym całym straszeniu tymi krokodylami powiem wam, że jestem obsrany, nawet jak już tu idę w pobliżu wody. Zwłaszcza, że straszą tymi wielkimi skunksami. Nie zwykłymi freshies, tylko takim porządnym, wielkim salty. To już mi się nie podoba. To już mi się nie podoba. No i jestem. Jak to tu wygląda, proszę Państwa? Z dużej reklamy mały wodospad. O, stróżka mała, niestety jest lato. To znaczy w zasadzie jest zima, ale jest sucha pora. I po prostu leci mało, nie? Przynajmniej nie ma krokodyli. Przynajmniej na razie. To jest dobra, pozytywna wiadomość. Fajnie się odbija tu ostatnie promienie słońca w wodzie. O, super. No i co? Wodospad taki jest, każdy widzi. Nie no, pięknie jest. Muszę przyznać, że jestem trochę rozczarowany tym, że jest tu tak mało wody. No i słońce już trochę zaszło niestety. No, chyba rano nie ma sensu tu przychodzić, bo będzie z innej strony niż trzeba słońce, ale zaraz zerknę jeszcze na kompas.
Ta tabliczka super zabawna, typowo australijska. Water over road. O, będę musiał zrobić dwie rzeczy na raz. Latanie dronem i relacja. Na żywo. Tak jest. Bierzemy radio. No crocodiles, I hope. Nadal. No ale co tu robić, jak trzeba się szybko dostać w jakieś miejsce. Podali, że tu godzinę się idzie. Doszedłem w 15 minut. Tak mi się wydaje przynajmniej. 15 minut z małym kawałkiem. No i tak. Jedziemy. Z tym dronem. No, mogłem tu być trochę wcześniej, byłoby lepiej. No ale co się poradzi? Nic się nie poradzi. Co zrobić, jak nic nie zrobić? Mam tutaj co? O, można się wachlować dronem. To jest zajebiste. To wam powiem, że jest zajebiste. O, jak super. Super. Wow. Jak pięknie. No po prostu bajkowy klimat. - 200 metrów klify. Wspinam się dronem. Ja musiał zobaczyć, czy tutaj rano jeszcze jest sens przychodzić. A klify są przepiękne. Widać na nich słońce jeszcze. Widać na nich słońce, natomiast niestety na wodospadzie już nie widać słońca. Jestem na wysokości 300 metrów. Wow, no wygląda to pięknie. Taka niecka zajebista. Taki lej półokrągły i wodospad, wspaniałe. Wow, 400 metrów wysokości. Zajebioza. Nie trzeba długo lądować, bo bateria też słabsza. Ale na razie ok. Co tutaj mamy? Można się rozejrzeć. O, rzeka, elegancko, klify. Rzeka płynie. Po głębinie statek płynie. Muchy zaraz zjedzą. Krokodyl mnie nie dopadnie, ale muchy mnie zeżrą. Tego jestem pewien. Muchy mnie zeżrą. Po prostu te muchy to jest beach na grzeszników tutaj w Australii. Myślałem, że to jest taka stacja do płacenia za park narodowy. One są na baterie słoneczne zawsze zasilane w jakimś tam odludnych miejscach, jak się jest na kempingu. A to jest alarm, żeby wezwać rangera, żeby wezwać strażnika. Może... Panie! Krokodyl mnie atakuje. Dobra, już lecę. Ciekawe, jak to działa. Dobra, wycieczkę do podnóża wodospadu sobie daruję, bo jest późno. A jutro co? Światło jest w twarz, bo wschód jest dokładnie tam i tam będzie stamtąd świecić słońce i nie będzie fajnie. Jutro już sobie podaruję tę wycieczkę, ale dzisiaj było bardzo ładnie. Cisza, spokój, rajski krajobraz, prawda? Tylko ptaki, delikatny szum wody, aż chciałoby się wskoczyć, ochłodzić. Ale tutaj wszędzie może się czaić wielka, wredna, pełzająca śmierć.
pokryta łuskami. Dlatego ja zostanę na brzegu. Kurde, fuj! Bredna mucho ty. A więc kochani, śpię tutaj z super widokiem na góry. O właśnie tak. To jest moja dzisiejsza kolacja. Hinds, bacon chunky. Całkiem spoko. Da się to zjeść na zimno i bez łyżki. Wypić z puszki. Jak trzeba, to trzeba. No i tyle. Jutro rano pewnie ruszam z powrotem, chyba że jeszcze jakieś wodospady się trafią, ale zobaczymy. Dzień dobry. Noc minęła bardzo spokojnie, a poranek wśród hałasu ptactwa. Przed 6, jak jeszcze było ciemno, jakieś 2 kolesi zajechało pick-upem z jakimiś mocnymi latarkami. Myślałem, że to jacyś strażnicy chcą mnie tu wykurzyć, ale okazało się, że to jacyś kolesie z firmy Avis. Mieli logo Avis na swoim samochodzie. No i wzięli te mocne latarki, świecili i poszli na szlak. Tamtą stronę, o, tam. Nie wiem, co oni tam robili, bo było ciemno. Czy polowali na krokodyle, czy umówili się na randkę. No, za jakiś czas wrócili i odjechali. Poza tym nikogo tu nie było więcej. Natomiast rano jeszcze jakieś ptasiory się zaczęły dobierać do resztki mojej kolacji, do puszki po moim bekonie z ziemniakami, który miałem na kolację wczoraj na zimno. No i tak, teraz zobaczymy, może się wybiorę do jeszcze jednych wodospadów albo wracam do Darwin. Jestem tutaj na brzegu strumienia Jim Creek. Podjechałem tutaj kawałek, faktycznie ta droga w stronę Twin Falls, to jest ten drugi wodospad, który tu jest, ona jest trochę bardziej piaszczysta. Tutaj miejscami włączałem już napęd na 4 koła, chociaż może udałoby się przejechać bez. Czekam na kumpla. Bardzo, bardzo interesujące. Chyba ktoś to tu zostawił. Tutaj jest strumień. Jak widać, ostrzeżenia przed krokodylami są. Można by może go przejechać, ale cholera wie tak naprawdę. Ja mam trochę wątpliwości tutaj, bo mój samochód okazuje się, że ma tylko głębokość brodzenia 30 cm, więc niby to dno jest wybetonowane, niby nie ma problemu, bo powinno być równe, ale nie jestem w stanie wykumać, to są takie słupki, nie jestem w stanie z tego wykumać, szczerze mówiąc, na ile to jest głębokie. I normalnie poprzednia Toyota miała 70 cm, ten niby ma tylko 30, to jest słabe, 30 cm to jest ledwo pod kolano. No ale, no nie wiem, zaczekam aż ktoś przyjedzie, jeśli ktoś przyjedzie i zobaczy, jak to się głęboko zanurza, to wtedy może też pojadę.
Ktoś właśnie przyjechał. No nie wygląda to bardzo głęboko. Aczkolwiek na samym końcu jest takie wgłębienie, gdzie samochód się zapada. Dobra, jadę. Raz kozie śmierć. Wszystko będzie na dronie. No udało się, nie było specjalnego problemu, samochód trochę mokry po bokach, ale nie jakoś bardzo głęboko. Widzę, że sięgnęło może troszkę do świateł, może nawet nie. Powinno się zmieścić, on ma niby 30 cm, ale dał radę. Tu nawet myślałem, żeby przejść piechotą ten strumyk i gdzieś tam pójść na trek, ale pani strażniczka mnie ostrzegała, że tu są krokodyle. Nie chodzić piechotą w strumyku. Niby podają, że tutaj 4 do 6 godzin, ale myślę, że nie będzie problemu, żeby zrobić to szybciej. No patrzcie, łódki. Ciekawe, gdzie woda. Na razie jest stromo i bardzo, bardzo gorąco. A jeszcze nie ma nawet 11. Dobra, może jest 11. No, ale szlak dobrze oznaczony. Nie ma problemu. Idzie się ok. W ogóle terytorium północne, w którym się znajduję, jest takie nietypowym terytorium Australii. Mówiłem wam już o tym, że ma bardzo małą gęstość zaludnienia, najmniejszą w Australii, kraju, który i tak przoduje w tych statystykach na świecie. A jeszcze dodatkowo w zasadzie są w nim tylko 2 główne drogi i 80% mieszkańców mieszka w Darwin. Mieszkańcy są specyficzni, są nazywani Territorians po angielsku. Mają swoiste poczucie lokalnej dumy, patriotyzmu i mówią ci, których spotkałem, że nie przeprowadziliby się nigdzie indziej. Tu jesteś blisko natury, blisko przyrody. Bardzo powszechnym symbolem są krokodyle. Wszędzie te krokodyle są na wszystkich pamiątkach. Krokodyl z włókna szklanego, którego widzieliście. Ale także taka dzikość, taka bezludność, to mi bardzo przypomina Alaskę. Byłaby Alaska, ale gdyby Alaska była zimna. Więc tak to wygląda. Olbrzymi obszar, wielkości mniej więcej Alaski. 2 drogi przecinające. Większość miejsc, jak się chce dostać, to raczej tylko samolotem lub łodzią. No i taka wielka, bezkresna pustynia, burz. Więc to jest wyjątkowe tutaj i jest też tak trochę mniej rozwinięte. Te toalety nie są takie ładne, tutaj jest tak, wszystko jest widać może trochę biedniejsze, drogi trochę mniej zadbane. Ma się wrażenie takiego trochę uboższego, ale i też mniej odkrytego kraju. Więc no polecam wam wszystkim, bo no Kakadu oczywiście jest taką znaną atrakcją, ale inne parki narodowe, takie jak Gregory, które odwiedziliśmy, czy Catherine Gorge, tam jest naprawdę relatywnie mniej ludzi, a jeszcze są inne parki narodowe tutaj i krajobrazowe, których naprawdę mało kto odwiedza. No i mają takie super koszulki, te See You in the NT, co już widziałem pokrowiec na koło zapasowe, ale mają też cały asortyment właśnie takich śmiesznych laczków, koszulek, breloczków, magnesów, kubków, blues, także to jest taki ich symbol tutaj. Taka nowa marka fajna. See You in the NT. Oczywiście można to czytać inaczej, jak się nie zauważy tego in the. Ja sobie na pamiątkę osobiście parę rzeczy kupiłem. Jakieś koszulki, kubki, takie rzeczy. Ja lubię dobre pomysły. Trochę cienia się zrobiło. Przyjemniej. No tu jest prawdziwa dżungla. Parno, na szczęście jest cień.
Teraz trochę równo, dużo się idzie po jakichś kamieniach, trzeba się wspinać. Piękne motyle, bardzo takie brązowe, tu latają. Zdaje się, że gdzieś doszedłem, bo słychać już szum wody i widać ten nieśmiertelny alarm alarmujący strażnika zasilany na baterie słoneczne. Ale no widok jest przepiękny. Widok jest absolutnie i kompletnie wariacki. Klify po prostu spadające w dół i ten słup skalny jeszcze tam za mną. To jest po prostu kompletna szajba, bo to spadów bardzo nie widać, ale majestatyczność tego widoku, majestat, to jest coś, no w Australii jeszcze nie widziałem czegoś aż tak fotogenicznego. Pięknie tu i super spokojnie. Byli jacyś Francuzi i jacyś Holendrzy, ale już poszli. Polatałem troszkę, nawet FPV. Super. Na końcu tylko lekko otarłem o skałę i połamałem jedno śmigiełko w 5-calówce. Poza tym jest naprawdę pięknie. Nie chcę się wychodzić stąd już, ale no czas wracać do cywilizacji. Jeszcze 4 godziny mi zajmie powrót do Darwin. No i tu godzina mniej więcej zejścia. Godzinę mi zajęło, żeby tu dotrzeć, a podają 6 godzin w jedną, w drugą stronę wspólnie. Dla mnie to będzie 2. No plus pół godziny oczywiście na miejscu. Także lecę w dół. Trochę tu stromo i gorąco, ale jakoś trzeba iść dalej.
Ok, zejście zajęło mi pół godziny, czyli wejście chyba około 405, zejście pół godziny, godzina 15, plus jeszcze 20 minut, nadronowanie godzina 35, tam i z powrotem plus pełno zdjęć. O czym oni mówią? 6 godzin. Kurde, dziwne to. Ciekawe, że kibelek jest na takim podwyższeniu i schodach. Przed kim oni się tutaj chronią? Czyżby tu jakieś lądowe krokodyle grasowały? A może kangur bezprawnie używa kibla, nie płacąc? Cholera, zagadki Australii. W kolejnym odcinku dowiecie się tego wszystkiego i więcej. Po Twin Falls wróciłem jeszcze na chwilę do Jim Falls, żeby zobaczyć dronem, czy może tym razem jeszcze się da jakoś ładniej to sfotografować w ładniejszym świetle. No niestety nie trafiam w tą porę. Najlepsza pora będzie pewnie 3:34. Akurat byłem wczoraj trochę za późno, dziś ciut za wcześnie. Lecę do cywilizacji, kochani. Buźka. Auto bez problemu przejechało tę rzekę, ten potok. Nie było nawet jakiejś strasznie wielkiej fali, może troszkę na koniec. Nie było żadnych problemów, jest wybetonowane dno ładne. Można tu zwykłym Suzuki Jimny przejechać albo zwykłym SUV-em, nawet z napędem na 2 koła, moim zdaniem. Także nie dajcie sobie cisnąć ciemnoty. Pozdrawiam. Wracamy do cywilizacji. Asfalt, proszę Państwa, asfalt. No więc odwiedziłem Park Kakadu. Czy Park Kakadu jest godny polecenia? To zależy. Kakadu ma 20 000 km², to jest 2/3 Belgii. Ma 7 sektorów, ja odwiedziłem tylko jeden, sektor wodospadów. To jest taki najbardziej krajobrazowy, najbardziej zachwycający geograficznie sektor. Wodospady oczywiście przemawiają do wszystkich, natomiast trzeba pamiętać o tym, że te wodospady, takie podobnie jak Mitchell Falls, nie będą w sezonie suchym, tak jak teraz, miały dużo wody, czyli to, co widzicie na zdjęciach, to są zdjęcia z helikoptera w sezonie deszczowym, natomiast w sezonie deszczowym oczywiście wchodzi w grę tylko oglądanie z helikoptera, bo drogi są zalane. No więc coś za coś. Drugą sprawą jest to, że jest tutaj w tym parku dużo różnych innych sektorów, takich podmokłe, mokradła, bagna, to jest większość tego parku. Czyli takie równiny zalane, coś jak Pantanal w Brazylii czy Llanos w Wenezueli. I tutaj jest dużo ptactwa, dużo aligatorów, dużo rzeczy takich, które można oglądać, dużo flory, ale tu już trzeba wybrać się na rejs. Są też różne spacery do różnych aborygeńskich miejsc kultu, do różnych świątyń lub pamiątek, dzieł sztuki. No tutaj trzeba też wynająć przewodnika w tym celu. Tak samo jak w przypadku rejsu trzeba oczywiście wynająć sobie łódkę, wykupić bilet na wycieczkę. No więc tego nie da się tak dokładnie zwiedzać samemu, tak jak ja lubię spacery, więc te spacery są chyba najlepsze w tym sektorze Jim. Ale oczywiście możecie zerknąć jeszcze na inne miejsca, natomiast myślę, że w Australii są na przykład w Queensland podobne parki, które nie są tak sławne, które również mają krokodyle i inną faunę i florę,
A może nie są aż tak okrzyczane, tak zadeptane, bo jednak jest tu sporo ludzi i to widać. Jest to taki sławny park. Nie działa na niego przepustka na wszystkie parki narodowe terytorium północnego na przykład. Trzeba kupić osobno na nie bilet i to jest na 7 dni tylko. Kosztuje to $40 albo na rodzinę dwuosobową z dwójką dzieci $100. Są jakieś zniżki też. Także to jest taki park, taki star attraction, że tak powiem, taka główna atrakcja tego terytorium. Czy on jest tego warty, to zależy czego oczekujecie. Ale zastanówcie się. Mi się podobało, natomiast nie czuję potrzeby, żeby tu wracać. Więc tu mamy taką sytuację, że Christian wyleciał dzień przede mną i stwierdziłem, że może zostawiłbym swoją kartę SIM. Będzie dla Izy, jak będziemy tutaj z Izą w grudniu i styczniu. Bo te karty są długo ważne. No więc jak tę kartę przekazać, żeby ją miał do końca? No więc on dzisiaj wyleciał i zostawił mi kartę w specjalnie oznaczonym miejscu na lotnisku. Zobaczymy, czy uda mi się ją znaleźć. Ja biegnę do terminala, bo tu nie można długo stać. This information is for customers traveling on Quarters Line 260 to 21st Street on Friday Bridge number and remain clear on the gate as you Charlie's Cafe and Bar, to jest moja miejscówka. Jest, mam. Zajebiste. Przez chwilę myślałem, że nie dosięgnę, ale dałem radę. I got the SIM card, thank you very much. Now I'm gonna go watch the sunset on the beach. And hoping you have an uninterrupted and nice flight. Jestem w Cullen Bay. To jest takie zachodnie przedmieście Darwin. I ludzie tu przyjeżdżają na zachód słońca. Przyjeżdżają sobie z krzesełkami, piwkiem. Dzisiaj jest piątkowy wieczór, jest bardzo sympatycznie. I można się cieszyć słońcem, można się cieszyć palmami, które tu są. Można się cieszyć bardzo sympatyczną atmosferą. Jestem już na lotnisku, oddaję mój przedostatni samochód. Czas lecieć do Perth, do zimnego klimatu. Założyłem już specjalnie nawet dresy, zimne spodnie, mam bluzę, mam kurtkę puchową, no aż tak zimno może tam nie będzie, a czas zaparkować samochód, jeepa i mieć nadzieję, że mają tu jakąś bardzo ludzką politykę bagażową, bo mam 2 podręczne spore. Oddałem walizkę, schowałem przemyślnie mój drugi bagaż podręczny ze stolikiem w kawiarni i podszedłem z nim do pana. Mam nadzieję, że przy bramce się nie okaże. No, ludzie mają faktycznie tutaj bagaż podręczny taki na kółkach i mają jeszcze dodatkowo plecaczki, trochę mniejsze niż mój, no ale zobaczymy. Natomiast tu jest śmieszne, że mogą sprawdzać bagaże. Ja myślałem, że wszystkie bagaże są sprawdzane. Wow, o mało co nie zapomniałem oddać klucza do wypożyczalni. Patrzę, co ja tu mam w kieszeni, a to jeszcze mój thrifty. I gotowe. Najlepsze lotnisko na świecie. Nic nie musiałem wyciągać. Ani laptopa, ani drona, ani baterii. Nic. 2 plecaki władowane elektroniką. Nic. Zajebiście. Ale fajne. Można tutaj sobie na miejscu wydrukować 3D etui do telefonu. Ciekawe, ile to trwa. Lecę do Perth, ale moja linia Air North ma też postój techniczny w Kananarze, którą już znamy. Znacie albo będziecie znać
W zasadzie znacie, w tym momencie, kiedy to oglądacie, to już znacie. O Boże, zmęczony jestem. Z poprzednich odcinków, m.in. z Bungle Bangles i z naszej wycieczki do Subwaya. W każdym razie mamy postój techniczny, nie muszę chyba wysiadać. Natomiast to, co jest fajne, to jest to, że chyba nie ma opóźnienia, bo ta linia jest bardzo znana z opóźnień. Podobno mają problemy z pilotami i z normowaniem ich czasu pracy, więc czasem po prostu piloci nie mogą lecieć, bo mają za dużo godzin wylatanych. Mają braki kadrowe pilotów, ta linia. No i Christian, kiedy leciał z Broome do Connemara, to jest tylko właśnie taki krótszy lot niż ja teraz robię, dużo krótszy. Miał 3 godziny opóźnienia na godzinnym locie. Więc trochę słabo, wygląda na to, że ja nie mam opóźnienia, a jeszcze muszę zajrzeć do sklepu w Perth, że nie zamkną. A w Australii oczywiście wszystko zamykają bardzo wcześnie. 17, 18, wszystko zamknięte, nawet w Sydney. W Perth tym bardziej, także cieszę się, że nie ma opóźnienia. No i wsiadamy, 0 opóźnień, jestem naprawdę pod wrażeniem. No zobaczymy, jak będzie dalej po tym postoju w Kananarze, ale w dodatku wyświetlali zły numer bramki na ekranie. Ja stoję pod bramką 4, tam pusto. No, dopiero zobaczyłem na karcie, pokazali, że mam 5. Superb. Clear and safety, all fan baggage must be securely stowed for take for landing. Mamy postój teraz w Kananarze, tankowanie paliwa, niektórzy wysiadają, ja zostaję. Samolot ma być teraz pełny, następni pasażerowie wysiadają, także będę musiał się przesiąść. Na razie jest ok, dali fajne snaki, wodę, leci się dobrze, opóźnienia nie ma. No i lecimy do Perth. Pada. Co za pogoda. Jestem już w Perth. Za oknem jest jakiś straszny deszcz, nawałnica. Ale byliśmy na czas. To znaczy w zasadzie nawet byliśmy pół godziny przed, także fajnie, bo spodziewałem się opóźnień. Za mną jest facet w kajdankach z 2 policjantami, a bezpośrednio za mną jest para, która się poznała, z takich ludzi powiedzmy w średnim wieku. I poznali się dopiero w samolocie, no i zaczęli rozmawiać od razu i gadali przez bite 3 godziny w bardzo ożywiony sposób. Zastanawiam się, jak to jest, ja bym tak nie umiał. Jak to jest potem, czy oni pozostaną w kontakcie, czy po prostu to był taki niezobowiązujący numerek na jeden lot. Zabawne w sumie takie, no. Thank you for instruction. I'll call James and see if I can move some things around. No, wygląda na to, że może się do siebie jeszcze odezwą, coś tam słychać z tyłu. Ciekawe. To jakaś masakra po prostu z tym deszczem. Jeszcze nie ma autobusu ani rękawa. No Perth nie rozpieszcza, zdecydowanie nie rozpieszcza w ogóle. Idę teraz odebrać mój samochód. No i potem dalej wrzucam się w wir wydarzeń. Tu znowu ostrzegają, żeby nic tu nie przywozić do tej Australii Zachodniej, nic spożywczego, bo to jest bardzo niebezpieczne. Bagaż trochę się zmoczył, ale chyba wygląda ok. Wygląda na to, że muszę się przejść na parking. No, wygląda na to, że tutaj muszę czekać, odebrać mi samochód i wreszcie być w suchym miejscu.
Chciałbym trochę powiedzieć o wypożyczeniu samochodów w Australii. Pewnie będziecie to robić w jakimś momencie, bo kraj jest ogromny, to raczej nie będziecie jeździć po tym kontynencie autobusem. Na co należy zwrócić uwagę? To tak na podstawie moich doświadczeń. Po pierwsze, kiedy wypożyczacie samochód, zwróćcie uwagę na to, od kogo bierzecie ten samochód, bo taka prozaiczna sprawa jak mandaty. Każdemu może się zdarzyć, że trochę przyspiduje. W obszarach miejskich w Australii jest sporo kamer rejestrujących przejechanie na czerwonym świetle, kamer rejestrujących prędkość i nawet czy trzymacie telefon w ręku w momencie prowadzenia. Jeśli taki mandat przyjdzie, no to on przyjdzie do wypożyczalni oczywiście, a wypożyczalnia wyśle go Wam, ale z odpowiednią prowizją. I te prowizje są różne w zależności od firmy. Hertz na przykład i jego marki takie jak Thrifty czy Dollar pobierają aż $55 australijskich za każdy mandat, więc jeśli ich mandatów jest kilka, no to trzeba to pomnożyć przez liczbę mandatów i to już się zbiera niezła kwota. A VC Budget mają chyba mniej, więc zwróćcie uwagę na to, kiedy będziecie wybierać dostarczyciela waszego samochodu. Kolejną sprawą jest to, że często poza obszarami miejskimi w małych miastach, w zależności od regionu, ale najczęściej na przykład w zachodniej Australii, w Outbacku, te umowy z dostarczycielami obejmują ograniczoną liczbę kilometrów. Przy czym zauważyłem, że to jest trochę tak, że jak tych kilometrów nie trzeba dużo, na przykład jesteś w Sydney, wiadomo, jeździsz tylko na bliskie odległości w Melbourne, w Perth, to te kilometry są nieograniczone. Natomiast jeżeli jesteś w Outbacku, gdzieś na wsi, w jakimś małych miastach zachodniej Australii czy terytorium północnego, tam dają Ci coś w rodzaju 100-120 km dziennie. To jest śmieszne, bo tam wystarczy po prostu pojechać do następnego miasteczka i ta odległość, wystarczy na stację benzynową pojechać czasem i ta odległość będzie przekroczona. No i niestety potem za każdy kilometr jest słono pobierana opłata 30 centów, 30 kilka centów w zależności od wypożyczalni, za każdy kilometr ponad przyznany Wam limit. Kolejną sprawą, która jest bardzo ważna, jest to, że możecie się bardzo niemile zaskoczyć, kiedy przyjdziecie do okienka, porównacie sobie mail, w którym macie napisane: to jest Wasze potwierdzenie rezerwacji, zapłacicie tyle a tyle i okazuje się, że płacicie więcej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze firmy, które w Australii wypożyczają samochody, doliczają bardzo dużo różnych dodatkowych opłat, które nie są z jakiegoś względu ujęte w potwierdzeniu rezerwacji. Po pierwsze, na pewno jest opłata za płatność kartą, o tym już mówiłem, to jest według prawa Australii dozwolone. Firma może pobrać Wam 1,2 do 1,3 mniej więcej procent wartości transakcji, takie są kwoty pobierane. No, to jest coś, co prawo zakłada, że jest to uzasadniona kwota, więc one to robią. Drugą sprawą jest to, że są pobierane różne opłaty administracyjne. Tu mam takie coś napisane: Card Surcharge Location Fee, opłaty za lokalizację, opłaty od lotniska, Ultimate Protection, Vehicle Recovery Charge i tak dalej, i tak dalej. Więc to są różne takie drobne rzeczy, które nie są często ujęte w Waszym mailu z potwierdzeniem. Konia z rzędem temu, to się tego wszystkiego doliczy. Ja próbowałem, naprawdę, wierzcie mi. I pani mówi: ja wiem, że ma Pan w mailu tak, ale mi komputer pokazuje tak. I zawsze są różnice, zawsze jest więcej, zawsze płaci się więcej. To jest bardzo frustrujące. Natomiast zauważyłem, że jeśli się zarezerwuje samochód, tak miałem kilka razy, zwłaszcza u pośredników, takich jak Expedia czy Skyscanner, tam czasem jest płatność od razu. Już w internecie płacicie i macie zapłacony samochód. Wtedy nie ma żadnych doliczeń. Wtedy faktycznie wypożyczalnia mówi: samochód jest opłacony, proszę bardzo, tu są kluczyki. Jedyne co to mogą być to rzeczy, które są pobrane z Waszej karty, na przykład kaucja, ale kaucja jest zwrotna. Chyba oczywiście, że przekroczycie limit kilometrów przyznany Wam do samochodu, no to wtedy pobierają to z kaucji i kaucji nie zwrócą Wam albo nie zwrócą jej w całości. Osobną jeszcze sprawą jest to, że limity ubezpieczeń są horrendalnie wysokie. Chodzi o udział własny w Australii. Najczęściej standardowe ubezpieczenie obejmuje oczywiście ubezpieczenie od szkód, wypadków
ale z waszym udziałem własnym rzędu 5, 6, 7 tysięcy dolarów australijskich. I to jest horrendalna kwota. Najczęściej wolisz się zabezpieczyć, zwłaszcza jeśli jeździsz w terenie, kiedy jest szansa, że jakiś kamyczek spryśnie spod koła, nadkruszy wam szybę, opona może się podda na trudnej nawierzchni, ale zawsze może się zdarzyć nawet w mieście coś innego. Nikt nie chce być odpowiedzialny do 7 tysięcy dolarów. No więc ludzie biorą sobie te ubezpieczenia dodatkowe, a te ubezpieczenia kosztują również słono, niestety 50-60 dolarów dziennie. Także taka jest rzeczywistość w Australii. Jeśli macie fajne deale, które są do zrobienia na przykład na tych stronach pośredników, Kayak, Expedia, Skyscanner, to możecie tam wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie. Tylko pamiętajcie, ono będzie tańsze. Wtedy będzie polegać to na tym, że wypożyczalnia, ponieważ to nie u niej wykupiliście ubezpieczenie, w przypadku szkody policzy wam za tę szkodę jakąś tam kwotę, no do tego limitu ileś tam tysięcy dolarów, a potem wasz pośredni po złożeniu przez was wniosku i rachunku odda wam tę kwotę w ramach swojego ubezpieczenia. No, wada jest taka, że musicie coś najpierw wyłożyć, jakby co. Zaleta jest taka, że te ubezpieczenia u pośredników są najczęściej dużo tańsze. Dobra, już mam. Tym razem nie musiałem w przeciwieństwie do innych razy zapłacić więcej niż miałem w mailu napisane. Mam nasz samochód, jest już, mój samochód jest już tutaj stoi, Nissan X-Trail, fajny. Oczywiście bez limitu kilometrów, no bo wiadomo, tu nie potrzebuję dużo kilometrów, więc dostaję bez limitu. W Australii Zachodniej potrzebowałem dużo, więc dostałem 100 dziennie. No więc mam już wszystko, odebrałem moje ulubione piwa. No tutaj są. Kupiłem jakieś ostatnie Tim-Tamy, chipsy pikantne, których nie ma u nas. No i co, teraz kwestia jest, jak się w to wszystko spakować, żeby nie przekroczyć wagi i rozmiaru. No i co, to jest mój dzisiejszy pokój hotalowy, bo mam jutro o 6. Samolot, to już mi się nie chciało brać w hotelu. No i tyle, i trzeba będzie teraz się jakoś ogarnąć i pojechać gdzieś zanocować, a potem spać, a potem lecieć do Europy. Pospałem, nie było tak źle, czas zatankować, ale fryzura. No i to jest jedyny model tutaj, który po prostu nie ma w całej mojej karierze w Australii informacji o tym, jaka benzyna tutaj ma być wylewana. Nie ma tutaj, ani nigdzie nie ma na drzwiczkach informacji, czy to diesel, czy benzyna. Na szczęście w instrukcji jest napisane, że benzynka normalna. Mam nadzieję, dla dobra tego samochodu, że tak jest. Wlew chyba jest za cienki na diesla, także to by się zgadzało. Ile zapłacić? Przy okazji mają tu najtańszą benzynę, jaką widziałem do tej pory w Australii, za 1,57, a na Costco jest nawet jeszcze taniej. Na Costco nie można zatankować bez karty. No, spoko. Zatankowane. Jeżeli ruszy, to jest ok. Wow, działa. Benzyna pełna. Jedziemy. Tak, przy dźwiękach AC/DC kończy się australijska przygoda. Kiedyś musiał nadejść ten dzień, no i nadszedł. Zostawiamy samochód i lecimy. Singapur przed nami. No i kończymy zabawę. Jak to się obsługuje? A, okej. Ale szuflada. Fajnie. Voilà. Koniec. Czas ruszać. Prysznic, zdecydowanie coś dla mnie. O, i tutaj też nikt nie mówi mi, nie wolno tu filmować, nie wolno. Ponieważ ja od 3 dni śpię w samochodzie, więc idę obczaić, jak wyglądają prysznice, bo nie muszę dodawać, w jakim stanie higieny jestem. No bajkowo po prostu wchodzisz i jest pomieszczenie tylko dla ciebie. Tu już moje graty. Zamykasz się. Cyk. I proszę o prysznic. Nawet jest dystrybutor mydła. Wow!
Już po kontroli, podatki zrobione, bardzo szybko poszło. Tylko jeszcze duże śniadanko, to tym razem naprawdę ostatnie. Prysznic wzięty, zabrali mi krem na słońce, zapomniałem o nim. No, natomiast podatki poszły szybko. Tutaj w kogoś są przed kontrolą bezpieczeństwa, ale po kontroli paszportowej, więc na to trzeba uważać. Tę kawę to ja będę długo pamiętał. O, ale dobra. Ładowany jak muł. Ze wszystkim na plecach i na ramieniu i w ręce. Wchodzę. No, spoko. Nie jest źle, chyba jest dwupiętrowy rękaw, muszę zejść. Wpuścili mnie bez problemu. Teraz trzeba jeszcze tylko zająć miejsce, podładować sprzęt i Singapur. Już siedzę, było wszystko spoko. Nad głową są duże miejsca na drona i na mój plecak. Wszystko się mieści. Natomiast co ciekawe, właśnie zobaczyłem, że są jakieś osobne instrukcje bezpieczeństwa dla pasażerów w klasie biznes. Na przykład pasy bezpieczeństwa mają jakieś naramienniki, chyba jesteś lepiej przypięty. No i były jakieś specjalne instrukcje, jak się zachowywać w razie wodowania, w razie awaryjnego lądowania. Także następnym razem chyba będę musiał kupić biznes, bo jednak bezpieczniej tam się lata chyba. Wow, jak się tu wychodzi, zanim klimatyzacja jeszcze się włącza. Na łączniku między rękawem a samolotem czuć, jak gorąco, jest 32 stopni. Dopiero 11 rano. Tropiki. Chyba zostanę w klimatyzacji. Mamy 11 godzin czekania ponad. Ale jakoś się tam zajmie. Pomontuję może kolejny odcinek dla Was. To lotnisko jest całkiem przyjemne, dobrze zorganizowane, nie za głośne. Tu proszę ciekawostki. Policja zaparkowała swój wehikuł. Pan policjant gdzieś udał się, być może na pączki. Mają tu różne ciekawostki. Alkohol dosyć drogi, no bo to jednak jest Singapur. Nie mają wysokie podatki, nawet pewnie w duty free. Mają tu różne ciekawostki, takie typu świńskie skórki o smaku na przykład jajka na twardo. Takie wypatrzyłem. Poprawka to są rybie skórki o smaku pikantnego jajka na twardo. Poza tym, no to w sumie drogie marki, Prada, Burberry, Lacoste, Ralph Lauren. Tradycyjne jakieś tutaj perfumy, zegarki, biżuteria. No, wózki są za darmo, co mnie cieszy. Żałuję trochę, że sobie to burrito z Australii przywiozłem, bo mógłbym tutaj sobie wszamać jakiś fajny lunch albo kolację w jednej z tu azjatyckich restauracji. Też indyjskie są. W Singapurze pamiętam, zawsze się dobrze jadło. Pewnie na lotnisku też. No ale co zrobić? Jak się burrito kupiło, to trzeba je zjeść. Są też niewątpliwie bardzo oryginalne słodycze z duriana, znanego jako najbardziej śmierdzący owoc świata. Takie wynalazki jak durian misu. Aż się boję spytać. Bardzo fajne są takie zielone wstawki, takie fragmenty jakby roślinności, która jest tutaj ustawiona, zasadzona. Takie mini ogrody, które sprawiają bardzo ładne wrażenie, przypominają, że jesteśmy w tropikalnym kraju i że no, tutaj jest dużo tych roślin i że można się tu cieszyć taką zielenią piękną. No ale muszę to powiedzieć, tutaj też nikt nie zabrania mi filmować. Dziwne. Podobno Singapur to taka dyktatura z bardzo restrykcyjnym prawem.
mają tutaj na lotnisku podobno jakiś wodospad. Jest największy wodospad w budynku na świecie. Zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Normalnie trzeba wyjść ze strefy bezpieczeństwa, żeby go zobaczyć, ale podobno w pociągu między terminalami, kiedy przemieszczę się między 2 a 3, też go widać. Idę sprawdzić. Ten pociąg też jest, zdaje się, automatyczny, bez kierowcy, także ciekawe. Ostatecznie nie udało mi się tego znaleźć. Przeszedłem prawie całe lotnisko, terminal po terminalu. Nie byłem tylko w terminalu 4, no i nie znalazłem tego, ale widzę, że tutaj jest ten sam system co w Kuala Lumpur, że skanują przed wejściem do bramki. Strasznie śmieszne będzie, ale już będą mnie wpuszczać, także idę. Mam nadzieję, że spodobają mi się moje australijskie kanapki z Woolworthsa. Mój prowiant na jutro na Stambuł. Bo tam drogo, lepiej było kupić przecenione kanapeczki za $3. No i siedzę, przedostatni odcinek podróży już przede mną. Ten samolot wygląda na trochę bardziej ciasny niż ten Singapur, a szkoda, bo lot jest dłuższy. No dobra, przynajmniej pewnie dobrze nakarmią. I jak to Turcy znowu będą reklamowali coś, co w nich było pierwsze na świecie, tak jak wcześniej chleb, albo nie pamiętam co tam było w tej drugiej podróży. Już wiem, chwalili się, że mają pierwsze na świecie ręczniki. Chleb i ręczniki, z tego będzie znana Turcja. U mnie.